I witam tam gorąco w kolejnym programie BITCOINFENIKS, Bitcoin SV Polska. Przejdziemy dzisiaj na audycję, która była parę dni temu, też na Bitcoin SV Channel. Zapraszam na ten kanał, jeżeli chodzi o, chyba to jest główny kanał teraz w tym momencie, jeżeli tutaj mamy na myśli Bitcoin SV za granicą. I tutaj wystąpiła osoba, która stworzyła B-Mail. Chyba właśnie to jest Darren Kellenschwiller. I w tej ostatniej audycji ciekawe są pierwsze 30 minut, można powiedzieć, może 20, zobaczymy jak daleko tutaj będziemy tłumaczyć to, na pewno nie będziemy tłumaczyć 2 godziny 38 minut. Dowiemy się troszeczkę o tej Teranodzie i jak te 1-gigabajtowe bloki będą tutaj ewentualnie działać, albo jaki jest zamysł tego wszystkiego, więc zaczniemy od tej strony dzisiaj, dowiemy się parę ciekawych rzeczy. 1 gigabyte block mined on the scaling test. It's just a matter of time, wasn't it? 1-gigabajtowy blok został właśnie wykopany na STNie, czyli Scaling Testnecie. Pamiętajcie, że Bitcoin SV ma 2 testnety. Oczywiście jeden główny chain, jeden testnet jest odpowiedzialny za to, żeby po prostu wprowadzać tutaj różne nowe funkcjonalności do tego i sprawdzanie, oczywiście zanim to będzie zaimplementowane na głównym protokole, i oprócz tego jest zupełnie osobny, skalowalny testnet, gdzie tutaj testują, jak mocno mogą się posunąć pewnie, jeżeli chodzi o wielkości bloków. Także nie wiem, czy to nie jest jedyny testnet, który jest tutaj możliwy, jeżeli chodzi o skalowanie, czyli skalowalny testnet w projektach Proof of Work. Mogę się mylić, dajcie oczywiście znać w komentarzach, ale taką też wersję słyszałem, że po prostu Bitcoin SV ma skalowalny testnet, oprócz normalnego testneta, gdzie się testuje, czyli 2 testnety. I tutaj właśnie wykopały się, powiedzmy, 1-gigabajtowe bloki, albo wykopał się 1-gigabajtowy blok. I co to oznacza? Tell us the context behind this. What does it mean? What is the scaling testnet for any of the newbies in the house? Okay, sure. So if you're not familiar with the space yet, the scaling test network is specifically designed to see how far we can push, or I guess for the miners to see how far they can push their sort of transaction verification. I to właśnie ten test skalowalności jest po to, żeby zobaczyć, jak mocno górnicy mogą się posunąć z tym sprzętem pewnie, który mają. Throughput. So one of the things that the guys at SV Node have been doing. I jedna z rzeczy, ten podmiot SV Node, który będzie tutaj wprowadzał, is developing the software so that they can start to parallelize the transaction processing. Projekt, nad którym będą tutaj pracować i już to pomału wdrażają, to jest równoległa transakcja lub równoległe transakcje, które będą tutaj się odbywać na tym oprogramowaniu. My understanding is fairly basic when it comes to this the actual node implementation. Moja wiedza na temat tej implementacji jest w stopniu podstawowym, także that's not my area of expertise, but the gist of it is they're updating the software so that they can massively scale, and in order to do that in a sort of effective way is to parallelize transaction. I chodzi tutaj o to, żeby w efektywny sposób robić tutaj transakcje równoległe. Validation. So if you imagine transactions coming in all the time, how do we know that they're valid? Well, the miner is verify the script. Czyli te transakcje po prostu wchodzą, jak tutaj to zrozumieć, żeby wiedzieć, że te transakcje są oczywiście akceptowane w tym skrypcie. Make sure that it sort of verifies that particular Bitcoin key has access to those particular Bitcoin. I żeby mieć pewność, że właśnie ten klucz czy inny klucz ma akurat dostęp do tych bitcoinów, czyli chodzi o to oprogramowanie. That they're trying to spend that particular previously unspent output. 5 million transactions, I understand as well. Yeah. Czyli chodzi o 5 milionów transakcji, jeżeli to dobrze rozumiem, tak? Not bad. That's pretty big scaling, isn't it? Czyli to jest wielka skalowalność, można powiedzieć. So the whole point of the scaling test network, I think, is to demonstrate that this is not just people speaking nonsense. I głównym celem tego testnetu jest to, że wytłumaczyć ludziom, żeby udowodnić ludziom, że to, co tutaj robią, to nie jest nonsens, to nie jest po prostu niemożliwa sprawa, tylko not just people making things up as they go along. This is, some of the best engineers in the world.
pracują na tym najwięksi albo najlepsi inżynierowie na świecie. Certainly the best engineers when it comes to Bitcoin technology. A na pewno jeżeli chodzi o technologię Bitcoin. Are really pushing things to its limit. Gdzie zbliżamy się tutaj do limitów. And it's proof that it is possible. Jest to udowodnione, że to jest możliwe. To make 1 gigabyte blocks. Żeby robić to po prostu 1 gigabajtowe bloki. And actually have them propagate and validate in a timeous manner. Żeby to w odpowiedni sposób propagować do sieci i oczywiście zatwierdzać te transakcje. So, it's really good news, encouraging to see that the guys there are pushing the limits. And it's just a matter of time before we start seeing gigabyte blocks on chain. I to tylko kwestia czasu, kiedy zobaczymy na głównym chainie, powiedzmy, 1 gigabajtowe bloki. And I think that's going to come faster than we think. I wydaje mi się, że to nadejdzie dużo szybciej niż myślimy. If you imagine, When does everyone in the troll box think we're going to have our first gigabyte block? Throw your comment in the block, in the chat. I mean, Oczywiście tutaj się pyta, kiedy myślimy, że te 1 gigabajtowe bloki pojawią się na głównym blockchainie. Dajcie znać, jeżeli wiecie. you're absolutely right there, Diggin. I mean, it kind of blew my socks off when I saw the numbers. I was looking at the transactions. I wasn't thinking just the kind of data upload, which we could do. You know, you could put a huge video file up there, which many a blockchain would be jealous that we could do. Wiemy, że możemy wrzucić już kilkuset megabajtowe pliki, gdzie inne blockchainy na pewno byłyby tutaj zazdrosne o to. And envious of that capability, but the sheer volume of transactions. I mean, 5 million, beg my pardon, is a pretty big number. Jeżeli chodzi o wolumen tych transakcji, 5 milionów w bloku, to jest bardzo duży numer. People often slate BSV, they go, it's not human to human. You know, people are actually using the underlying fabric of the blockchain to process those machine-to-machine transactions. What's your kind of take on, human transactions versus, business transactions, machine-to-machine? Jakie jest twoje, jak możesz się wypowiedzieć na temat, powiedzmy, interakcji pomiędzy człowiekiem, transakcją, a maszyną? Oh, honestly, my take on that is that I sort of see Bitcoin as a machine-to-machine interface. Jeżeli chodzi o Bitcoin, widzę tutaj maszynę do maszyny, interfejs oczywiście. I mean, ironically, I know that my app generates human-generated transactions. So I'm Wiem, że na mojej aplikacji to są generowane przez ludzi transakcje. sort of speaking against my own actions here, but I think it is generally the case that there is a significantly higher throughput that can be that is going to come from machine to machine. Ale to, na czym będzie właśnie polegała ta skalowalność Bitcoina, chodzi tutaj tylko o te maszyny, które będą praktycznie tutaj w tym ekosystemie działały. Interaction. So, I mean, a lot of the crowd is sort of poo-pooing the fact that things like Prev and Weather SV are generating a large volume of transactions. Większość osób mówi o tym, że na przykład Priv czy inne aplikacje WeatherSV mają tutaj, powiedzmy, prawie 100% wszystkich wolumenów, albo większość wolumenów, albo ilość tych transakcji, czyli te dwie aplikacje Priv i WeatherSV. I think I'll bring them up on the screen while we're talking, actually. awesome. Prev doing 91%. W tym momencie Priv podczas tej audycji miał 91%. There we go. So, but Prev is a really useful service, and it doesn't make sense for humans to be creating those transactions, but it does make sense to have a record of prices on chain, and Prev is. Ale na przykład Priv daje to, że mamy, powiedzmy, zachowaną cenę różnych tutaj krypto pewnie na blockchainie. Is doing that exact thing, funded by whoever wants the data. I jeżeli ktoś chce te dane po prostu, no to płaci za to. I mean, it's a perfect service. It's kind of like a water pump in the village. You To jest tak jakby studnia na wiosce, go to the water pump and you put some work into the water pump and you get water. gdzie musisz tak naprawdę uruchomić tą studnię ręczną, wrzucić tutaj część swojej pracy, siły, żeby uruchomić tą pompę. Prev is like a water pump for price data. I właśnie Priv jest taką aplikacją jako ta pompa wody, gdzie jeżeli przyjdziemy, zapłacimy, wrzucimy też swój tutaj wysiłek na to, no to dostaniemy dane, które są zachowane na blockchainie w przypadku, powiedzmy, cen krypto. I need price data for my app to work. So Także potrzebuję na przykład dane do moich aplikacji, jeżeli chodzi o cenę danej krypto. paid for a pair to make sure that
it's going to keep working for a year, and it gives I wtedy ja płacę priv za to, że to działa przez na przykład rok. you an estimate of how long that's going to continue generating transactions. So I think that type of service is much more likely to be part of one of many services that generate thousands upon thousands of transactions per block. Dlatego tego typu transakcje generują tutaj tysiące do 1000 transakcji za blok. And if we have 1000 apps generating 1000 transactions per block, we're getting 1 million transaction blocks on a regular basis. So I don't think it's going to be long before we start seeing gigabyte blocks on the actual network post-Genesis. Także wydaje mi się, że takie bloki będziemy widzieć już na głównym blockchainie, te 1-gigabajtowe po Genesis. Pamiętajmy, że jeszcze tutaj pracują nad projektem Teranode, o której tutaj mówił na samym początku, gdzie będziemy mieć te właśnie transakcje, które są równoległe, gdzie te bloki będą mogły być większe, o ile dobrze pamiętam, niż 2 gigabajty. Czyli będziemy się zbliżać do terabajta, jeżeli chodzi o bloki. Niektórzy spekulują, czy to jest w ogóle możliwe. No, testnet jest od tego, żeby wykazać, czy faktycznie będzie to możliwe. Let's get to know Degan a bit more, everyone. Come on. Any questions, throw them in the troll box. What I wanted to say, just before we move on, I refer people back to londonbitcoinmeetup.com/calculations. I tu właśnie mówię o tych kalkulacjach, jeżeli chodzi o sprawdzenie, ile gigabajtu daje transakcji w jednym bloku. Oh, okay. /calculation. So that's a JavaScript calculator. You can put in your block size and it will estimate how many transactions per second that reads, because traditionally people in altcoins will know the transactions per second. Bo tradycyjnie ludzie w altcoinach bardziej przeliczają tutaj na transakcje na sekundę. Number of their own altcoin if they're into that, or if they're coming from that space. So in terms of newbies to Bitcoin SV, that's a good place to go see how many transactions per second we're talking with a... I dla tych osób właśnie to jest ważne, na przykład w postaci ile transakcji na sekundę daje dany blok ewentualnie. Gigabyte at 350 bytes per transaction, that's 4,762 transactions per second. No i na przykład przy 1 gigabajcie jest około 4000 transakcji na sekundę. Wow. And if we're looking at Visa's numbers, card operators, roughly speaking, on an average second in the year, they're doing 1,700 transactions. Jeżeli chodzi o takie podmioty jak Visa, czy powiedzmy Mastercard, średnio robią około 1700 transakcji na sekundę. Wow, that's their mean average, their medium average. To jest po prostu średnia. To nie jest, wiadomo, ani w czasach, gdzie jest bardzo przepełniony ten system, ani to jest średnia wyliczona 1700 tutaj dowiadujemy się. Wow, so Także 4000 przy 1-gigabajtowym bloku, już tutaj praktycznie tą średnia jest przebijana Visa czy Mastercard. That's a great idea. No to w takim bądź razie, kiedy pokonamy tutaj Visę na głównym blockchainie, czyli na głównej sieci, no to wtedy można to nazwać na przykład Visa Day czy Mastercard Day, w momencie, kiedy będą się tworzyć te 1-gigabajtowe bloki, powiedzmy w standardzie już. Także na dzisiaj wydaje mi się, że wystarczy, bo tutaj potem już rozmawiałem o B-mailu, też o tym spotkaniu w Londynie, możecie sobie zobaczyć całą audycję, więc wiele ciekawych rzeczy można się tutaj dowiedzieć na pewno, oglądając różne tutaj audycje. Także zapraszam Was, życzę Wam wspaniałego dnia i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.